Witam na kanale Porąbany Survival. Dziś film odbiegający nieco od tematyki kanału, a mianowicie prezentacja karabinka na wodę M416. Na koniec tego filmu pokażę działanie, strzelanie i zasięg tej zabawki. Zapraszam do oglądania. Na początek garść danych technicznych. Waga całego zestawu to około pół kilograma. Długość złożonego karabinka to 62 cm. Pojemność wody, którą możemy wlać do środka, to jest około pół litra. I zasięg deklarowany przez producenta to około 8 metrów, 8 do 10 metrów, ale to sprawdzimy na testach w terenie. Na początek omówię też, co jest w zestawie. Zaczniemy od lewej strony. Po pierwsze mamy tutaj taką imitację tłumika. Następnie chwyt przedni. Imitacja taka kolimatora, nie wiem czy widać krzyżyk. O, tutaj na ciemnym. Imitacja taka kolimatora. Dalej mamy taką kolbę nieregulowaną. I w zestawie mamy taki akumulatorek. Pojemność 500 mAh. Ładowany z takiego kabla, który też jest w zestawie. Tutaj na USB i podłączamy do tych kabelków. To jest cały zestaw, który dostajemy z opakowania. Teraz pokażę, jak się składa. Zacznę tutaj od montażu tłumika. W tym modelu wystarczy go po prostu wcisnąć. Następnie uchwyt przedni. Tutaj trzeba to nacisnąć. O, i wskoczyło. Oczywiście trochę się rusza. Następnie kolba, bardzo prosto wskakuje. Tutaj ten pojemnik na wodę, ja go na razie zostawię, zaraz powiem, zostawię otwarty, zaraz powiem dlaczego. I teraz montaż tego akumulatorka, to jest najbardziej problematyczna rzecz, bo tutaj mamy taką mini skrytkę i musimy ten kabel razem z akumulatorkiem tam zmieścić, dlatego żeby nie był podatny na wpływ wody. Chyba mi się udało. Tu jest taka zaślepka. O, wreszcie się udało, weszła. Jak widać, trochę było z tym problemów. No i tutaj wystarczy taką klapkę zamknąć. Mamy... Aha, jeszcze zapomniałem o kolimatorze. Tutaj mamy taką odkręcaną śrubkę, żeby to się mogło tutaj rozszerzyć. I taką rozszerzoną tutaj wkładamy, no zależnie oczywiście gdzie się chce. No i wypadła mi śruba. Tutaj wystarczy to dokręcić do oporu i się trzyma. Jest. I w tym momencie mamy karabinek złożony. A teraz powiem, do czego służy ten dodatkowy wlew. To znaczy, to jest podstawowy wlew, ale poza tym, że mieści się w środku tej konstrukcji około pół litra wody, można tutaj zamontować zwykłą butelkę od wody mineralnej. Ja tu mam przygotowaną. Oczywiście jest teraz pusta, bo nie będę strzelał z tego karabinka. Pokażę to później na testach. Ale zwykła taka butelka ze standardowym gwintem. Wystarczy ją tutaj wsadzić i albo możesz sobie w ten sposób szybko dolać w terenie wody, albo możesz sobie mieć to założone cały czas i wtedy po prostu nie będziesz używać celownika, zresztą i tak jest niepotrzebny, i będziesz mieć stały dolew wody z tej ilości, która się zmieści w butelce. Teraz przejdę do omówienia różnic między jednym a drugim. Ten na górze jest z polskiej dystrybucji, kupiony w polskim sklepie i ma drobne różnice wizualne. Zacznę od tłumika. Jak widać tutaj po pierwsze jest troszeczkę dłuższy,
po drugie jest z napisem i w tym modelu wejście na niego jest w takim wyżłobieniu, więc się go montuje. Najpierw trzeba go dołożyć i przekręcić, wtedy nie będzie spadał. Tutaj pokazywałem przed chwilą, jak się montuje, więc nie będę tego drugi raz opowiadał. Kolejna różnica to jest w tym modelu z polskiej dystrybucji jest dłuższy ten uchwyt. Z chińskiej dystrybucji bezpośrednio z Chin zamawiany jest krótszy. To sama sprawa ma się z kolimatorem. Z polskiej dystrybucji, jak widać, jest dłuższy. Tutaj są drobne różnice tam z napisem i tutaj w wyglądzie. Nie ma tutaj o czym wspominać. Kolba jest taka sama. Także z tych różnic wizualnych to by było na tyle. Tu jest jeszcze jakaś tam, mamy tutaj cyfry na tej podziałce. Tutaj tego nie ma. Dobrze, i to są podstawowe różnice między polską dystrybucją a chińską. Teraz przejdę do generowanego hałasu. W wersji chińskiej teraz nacisnę spust i posłuchaj tego. Dosyć głośno. A teraz tego z polskiej dystrybucji. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale w skrócie mogę powiedzieć, że ten z chińskiej dystrybucji jest znacznie głośniejszy. Teraz pora na słowo o cenie. Karabinek z chińskiej dystrybucji widziałem, jest dostępny w promocji od 33 zł, 33-35 zł i w górę. Natomiast z polskiej dystrybucji cena tego karabinka zaczyna się od 40 zł w górę. Czy warto? Moim zdaniem warto. Strzela dobrze, zasięg ma dobry, jakość wykonania jest bez większych zarzutów, szczególnie za te pieniądze. A teraz pora przenieść się w teren i pokażę Ci, jak strzela, jaki ma zasięg i czy wszystko działa jak powinno. Przenosimy się w teren. Dobra, jestem już w terenie. Najpierw będę strzelał z karabinka z chińskiej dystrybucji. Postawiłem tam ręcznik na odległości 8 metrów, dokładnie mierzone. I teraz zobaczymy, czy strzelając z tej pozycji w ogóle doleci ta woda. Zaczynamy. Dobra, podejdźmy zobaczyć efekty. No, jak widać z 8 metrów nawet kropelka nie doleciała. Przejdziemy na 7 metrów. Dobra, pora na strzelanie dystans 7 metrów. Zaczynamy. Pora zobaczyć efekty. Tutaj jedna chyba mała kropelka jest, ale słabo bardzo widać. Więc tego w zasadzie nie zaliczam. No jak widać 7 metrów też nie daje rady. Idziemy na 6. Dobra, pora strzelać na 6 metrów, ale w związku z tym, że mi się już kończyła woda w samym karabinku, podłączyłem butelkę z wodą. To jest właśnie ta opcja, o której wspominałem wcześniej. Można sobie zwykłą butelkę wody podłączyć. Gwint pasuje i jak widzisz, nic się tutaj nie wylewa z tego. Nic tutaj nie cieknie, można strzelać sobie w takiej formie. Dobra, strzelam 6 metrów. Zobaczymy. O, teraz zaczęło dopiero przeciekać, bo trzęsie się trochę, a mam pełną butelkę, więc sobie ją przetrzymam i strzelamy jeszcze raz. Dobra, pora zobaczyć efekty. No, wreszcie z 6 metrów widać, że pełno, nie wiem czy to dobrze odda kamera, ale pełno jest małych pojedynczych kropek. Tu chyba najwyraźniej widać. No możecie mi wierzyć, jeżeli tego nie widać, że z 6 metrów doleciało. Co prawda rozsiane jest tu po całym ręczniku, jak widać w porównaniu do mojej dłoni, jaki on jest wielki.
Więc coś dolatuje, ale no tylko 6 metrów. Dopiero można coś trafić. Teraz pora na zmianę karabinka. Będzie ten z polskiej dystrybucji. Zobaczymy, jak tamten strzela. Dobra, mam już karabinek z polskiej dystrybucji. Wróciłem z powrotem na 8 metrów od ręcznika i zaczynamy strzelanie. Słychać, że jest chyba ciszej. Dobra, pora na sprawdzenie rezultatów. No tutaj jakieś pojedyncze, ale nie wiem, czy to jest to. To jest chyba z poprzedniego razu, bo odwróciłem ręcznik. Także jak widać z 8 metrów znowu nie dolatuje. Idziemy na 7. Strzelamy na 7. Dobra, widzę, że już coś tam doleciało. Ale trzeba bardzo dużo w górę skierować, bardzo wysoko. Idziemy zobaczyć. No, teraz wyraźnie widać. W tym miejscu pełno jest kropek obok siebie. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj może cienia, nie, nic nie będzie widać chyba. W każdym razie uwierzcie mi, że tutaj w dosyć zwartym miejscu jest pełno pojedynczych kropek. Także na 7 metrów już dolatuje. Być może ma to związek z tym, że ładowałem akumulatorek w tym karabinku konkretnym, bo już mi się słaba bateria zrobiła, więc może po prostu w tamtym już brakuje trochę mocy. Zobaczymy teraz z 6. Dobra, pora na strzelanie z 6 metrów. Znowu załączyłem butelkę i tutaj troszeczkę bardziej przecieka. Ale nie stanowi to problemu. Dobra, pora na strzelanie. No, teraz nie muszę wysoko brać. Jest. Dobra, pora sprawdzić efekty. No teraz chyba już powinno być bardziej widoczne. Wszędzie tutaj jest pełno małych kropek. Więc z 6 metrów dolatuje. Myślę, że jak najbardziej jest to warta rzecz zakupu. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Polecam. Jeżeli ktoś szuka prezentu dla dziecka, chce się postrzelać w lany poniedziałek, jak najbardziej można to sobie kupić. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o subskrypcję i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam. A teraz, drodzy widzowie, bonusowy materiał. Pora na zniszczenie ręcznika z 5 metrów z 2 karabinków. No to jedziemy. I to by było na tyle.